Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Mamy 7 dzień listopada, piękne słońce, ale takich dni będzie już coraz mniej. I należy pomyśleć o tym, żeby Wasze róże przygotować do zimowania. Jesteśmy w żywym katalogu róż. W zasadzie nie miałem tu już nakręcać filmów, ale postanowiłem, że zrobię jeszcze taki jeden krótki film, wykorzystam tą piękną pogodę i podzielę się z Wami kilkoma spostrzeżeniami odnośnie tego, jak te rośliny rosną. To są bardzo młode rośliny, które mają pół roku tutaj i opowiem, co mnie zaskoczyło, jak te rośliny się zachowują, na co zwrócić uwagę. Ale wiele z Was myśli pewnie już o tym, jak zabezpieczyć róże w ogrodzie przed zimą. Przypominam, że jest kilka filmów na naszym kanale, tu Wam je podlinkuję. Możecie tam wszystkie szczegóły poznać, a jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzach, możemy zrobić osobny film o tym, jak zabezpieczyć na zimę dokładnie te róże, które tutaj mamy, czyli młode, świeżo sadzone w tym roku, w tym sezonie róże. Jeżeli chcecie taki film, piszcie w komentarzach, zrobimy i pokażemy, jak to robię. Ale dzisiaj, teraz chcę Wam powiedzieć o tym, jak rosną młode, półroczne róże sadzone w tym roku na wiosnę jako goły korzeń. Jak zobaczycie, są to dość duże już okazy. I to mnie zaskoczyło. Pierwsze zaskoczenie właśnie jest to, że te rośliny urosły bardzo, bardzo mocno. Bez nawożenia, w zasadzie bez jakiegoś cięcia, tylko jedno cięcie takie po kwitnieniu było robione i nic więcej. Pielęgnacja ograniczała się tylko do odchwaszczania i napowietrzania, spulchniania podłoża. Żadnego podlewania. I właśnie dlatego, że nie było podlewania, zobaczycie też parę rzeczy, które mnie lekko zaniepokoiły, ale bardzo się tym nie przejmuję. Pokażę Wam to wszystko. Zacznijmy sobie od miniatur, które wyglądają, jakby miały już przynajmniej drugi sezon za sobą. Tutaj mamy Jojo Peach, które jeszcze kwitnie i zobaczcie, ile ma jeszcze pąków kwiatowych. Właśnie to jedno z tych zaskoczeń to jest to, jak dużo jeszcze kwiatów, pąków kwiatowych jest na roślinach już prawie w połowie listopada. Jeżeli zobaczycie, że te rośliny były sadzone w odstępach około 70-80 cm jedna od drugiej, to już widać, że jest to troszkę za ciasno. Ja chciałem tutaj pokazać naturalną formę wzrostu tych roślin i okazuje się, że takie odległości sadzenia są jednak jeszcze za ciasne, ale dysponujemy ograniczoną przestrzenią, więc jakoś na razie będziemy się musieli z tym uporać, a w przyszłości być może zrobimy nowe nasadzenia. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to to, że do tej pory większość odmian, 90% odmian ma liście, które są dość zdrowe. Na niektórych odmianach widać jakieś tam objawy delikatne tego typu, ale o tej porze roku to jest naturalna sprawa, w ogóle się nie musicie tym przejmować. Nawet takie liście też o tej porze roku nie są problemem. Pamiętajcie o tym. Kolejna rzecz. Jeżeli sadzicie rośliny tej samej odmiany i macie tak jak tutaj, że kilka roślin rośnie bardzo ładnie, a jedna tutaj rośnie dużo, dużo gorzej, to pierwszym pytaniem, które ja sobie zadaję, dotyczy podłoża. Dlatego, że najczęściej problem dotyczy nie samej rośliny, że z nią coś jest nie tak, tylko ze stanowiskiem, w którym tej roślinie coś nie pasuje. Tutaj może być albo w podłożu, tutaj wcześniej stały tunele foliowe, może nawet tutaj gdzieś jakiś resztki pni, może ta ziemia jest bardziej ubita, może ta głębsza warstwa ziemi, ta bardziej jałowa została wyciągnięta na wierzch i dlatego ta roślina tak słabo rośnie. Nie wiem, będziemy ją obserwować w przyszłym roku. Może też na to mieć wpływ sąsiedztwo tutaj tego Maygolda i tych większych roślin. To jest kolejne spostrzeżenie. Zobaczcie też, jak wiele róż jeszcze ma mnóstwo kwiatów.
To jest niespotykane, żeby o tej porze roku róże w naszym klimacie tutaj, polskim, wyglądały tak, jak te wyglądają. My się oczywiście z tego cieszymy, ale to nie jest sytuacja normalna. Ja się cieszę też z tego, że bardzo dużo tych krzewów, przez to, że nie były jakoś cięte właśnie specjalnie, one wytworzyły pędy, które już zdrewniały. I to jest dobry znak, dlatego że one powinny raczej dobrze przezimować. To, co bardzo by mnie niepokoiło, to gdybym miał w tym roku, znaczy o tej porze, dużo pędów właśnie takich czerwonych, wyrastających z nasady, to wtedy prawdopodobieństwo, że te pędy nie zdążą przed mrozami odpowiednio zdrewnieć, byłoby duże. Ja się tutaj o to nie boję, dlatego że większość tych pędów jest już całkowicie zdrewniały i to jest dobry prognostyk przed tym zabiegiem, jakim jest zabezpieczanie ich na zimę. O tym zabezpieczaniu na zimę należy wkrótce pomyśleć i my będziemy tutaj właśnie się do tego przygotowywać. Sam się zastanawiam, jeszcze nie wiem do końca jak zrobię. Być może przytnę te rośliny wszystkie bardzo krótko, bo to jest najprostsze rozwiązanie, a młode rośliny, które już się dobrze ukorzeniły, tak jak te, mocno przycięte, na wiosnę powinny dać bardzo ładne, mocne przyrosty, na czym mi tak naprawdę zależy. I najprawdopodobniej tak zrobimy. Kolejną rzeczą, która mnie pozytywnie zaskoczyła w ogóle w tej całej idei tego żywego katalogu, to jest to, jak bardzo fajnie jest podejść i obserwować rośliny z tej samej grupy, zbliżone kolorami i wybierać sobie te, które z jakiegoś powodu nam najbardziej odpowiadają. I tutaj mamy Sunmite, który jest rośliną dość wysoką. Dalej mamy Stuttgardię, Lemon Fizz, i inne żółte odmiany. I w przyszłym roku bardzo ładnie będzie można obserwować różnice, wszystkie różnice związane z odmianami z tej samej grupy, o podobnym kolorze, po to, żeby można było fajnie dobrać rośliny do swoich potrzeb. Ja myślałem, że w tym roku nie będziemy mieć w zasadzie żadnych obserwacji, bo to jest dopiero początek tego projektu, ale już pewne rzeczy widać. Mówiłem o tym, że są też obserwacje, które jak gdyby pokazują nie tylko dobre strony, ale też te gorsze strony odmian. I w tym roku nie wyciągałbym z tego jakoś daleko idących wniosków, ale pierwsze z brzegu. Mamy tutaj już róże wielkokwiatowe i zobaczcie, Biedermeier Garden o tej porze już nie ma liści. Mamy Afrodytę, bardzo ładna odmiana. Przed chwilą byłem w różach piennych, które będziemy zaraz wykopywać i tam ta odmiana miała piękne jeszcze liście, natomiast tutaj w formie niskiego krzewu już tych liści nie ma. A obok inne wielkokwiatowe odmiany, które liście mają. Niektóre, zobaczcie, jak odmiana Courage, piękne liście i bardzo mocne krzewy, dorastające już do 1,60 m, 1,5 metra. Także te pierwsze obserwacje. Równie zaskoczyło mnie to, że na przykład zobaczcie Chopin, który jest odmianą w zasadzie bezproblemową poza mączniakiem, tutaj też zgubił liście już. Obok Irina, też biała wielkokwiatowa i też te liście nie wyglądają rewelacyjnie o tej porze roku. A obok jeszcze biała La Perla, która, i to nie jest dla mnie zaskoczenie, ma ADR i ma liście najładniejsze z nich wszystkich. Mamy dalej grupę róż z serii Perfuma, które mają bardzo zdrowe liście, super, wszystko fajnie, ale z kolei tutaj zaskoczyło mnie, że na niektórych pędach pojawił się biały mączniak. I właśnie a propos mączniaka, to chcę Wam powiedzieć, że ten mączniak tutaj to jest dla mnie największe zaskoczenie.
Ja jakoś specjalnie białego mączniaka prawdziwego się nie obawiam i nie uważam, żeby to było jakieś wielkie zagrożenie dla róż w ogrodzie, ale zaskoczyło mnie to, że sporo z tych odmian tego mączniaka na młodych przyrostach miało. W tym momencie nawet tego tak dobrze nie widać, ale jeszcze miesiąc temu ten mączniak bardziej się tu rzucał w oczy. Myśmy tu nie robili żadnego zabiegu przeciwko mączniakowi, poza jednym, który był w połowie lata, wtedy kiedy było dość sucho. No i wtedy żeśmy zrobili jeden oprysk. I tutaj widzicie odmiana Lovely Rococo i widać ślady mączniaka na liściach. I jeżeli macie taką sytuację u siebie, to w ogóle się tym nie przejmujcie. O tej porze roku takie coś w ogóle Was nie powinno interesować. Jest, bo jest, nie ma sensu z tym walczyć. Tak jak wspominałem, nie podlewaliśmy tych roślin w ogóle. Tylko tyle, ile tego deszczu spadło z nieba i pomimo tego, że w tym naszym tutaj rejonie, w Małopolsce nie było to suche lato, raczej opadów było więcej niż norma wieloletnia, a mimo tego, przez to, że są młode rośliny, ten system korzeniowy nie jest jeszcze rozbudowany, to ten mączniak się pojawił. Przychodzimy do jednego z największych zaskoczeń dla mnie, mianowicie róż Martina Visersa. W przyszłym roku więcej o nich będziemy mówić. Jestem zaskoczony. To są wszystko róże na własnym korzeniu. I zaskoczyło mnie to, jak one posadzone z małych roślinek w tym roku, wiosną, jak one ładnie się rozrosły, jaki mają wigor i jak zdrowe mają liście. Ja wiem, że ta propozycja tych róż Martina nie jest propozycją dla każdego. To będą rośliny raczej duże, w typie róż parkowych i na dodatek jeszcze o raczej drobnych kwiatach. Więc zdaję sobie z tego sprawę, że amatorów na taką różę nie będzie tak dużo jak na rabatówkę o pełnych kwiatach, ale będę chciał Wam pokazać zalety również takich odmian i pokazać przykładowe zastosowanie dla właśnie tych bardzo zdrowych, pełnych wigoru odmian, pachnących na dodatek. Tutaj przechodzimy do róż angielskich. I to, co mnie osobiście zaskoczyło tutaj w tym roku, to jak mocno te rośliny się rozrosły. Jest taka powszechna opinia i wielu z Was się z tym zgodzi, bo powtarzacie to w komentarzach pod filmami, że róże angielskie potrzebują jak gdyby więcej czasu, żeby się zadomowić w ogrodzie i ten pierwszy rok, 2, a czasem nawet 3, one nie rosną tak, jakbyście tego oczekiwali. Czyli potrzebują czasu, żeby zbudować mocny szkielet rośliny. A tutaj jestem zaskoczony, że te młode rośliny, cały czas powtarzam, sadzone wiosną z gołego korzenia, bardzo ładnie się rozrosły, zbudowały ładny szkielet, czego się nie spodziewałem. Mało tego, cechą charakterystyczną wielu odmian róż angielskich są wiotkie pędy, które czasem nie utrzymują wręcz kwiatów. Tutaj tych wiotkich pędów jest stosunkowo mało. Nie mówię, że ich nie ma, ale stosunkowo mało. A sporo z tych pędów jest na tyle mocnych, że w przyszłym roku będzie można je już potraktować jak rośliny, jak pędy szkieletowe. Ja się zastanowię, czy tak zrobię, bo być może przytnę je też nisko. Jeszcze tego nie wiem. Nad tym się zastanowię. Tu mamy piękną Vanessę Bell, która mimo tego, że mamy jesień, było parę dni deszczowych, a wygląda całkiem ok. Również zdrowotność tych angielek, które tutaj mamy, tych odmian, około 20 odmian, 20 kilku odmian tutaj jest, też jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Ja sobie nie zdawałem sprawy, raczej spodziewałem się, że będziemy mieć problemy
z utrzymaniem liści na krzewie, z mączniakiem na nich i tak dalej, ale jest lepiej niż się spodziewałem. Tutaj mamy te róże parkowe i róże angielskie, które rosną koło siebie, posadzone w większych odstępach i dobrze, ale dalej uważam, że jest to troszkę za gęsto. Tu na tej ostatniej rabacie mamy typowe róże parkowe, głównie od Cordesa i Tantała i już na pierwszy rzut oka widać różnicę w zdrowotności. Te cordesowskie odmiany mają zdecydowanie ładniejsze liście, gęściej upakowane na pędzie. Te rośliny wyglądają w tym momencie zdrowiej, ale i tak jestem pozytywnie zaskoczony zdrowotnością tych angielek. I tym, ile jeszcze pięknych kwiatów, takich jak ten, odmiany Olivia Rose Austin, jest na krzewach. I Desdemona ze swoimi pięknymi, kremowymi kwiatami. Tutaj mamy rugozy. Strasznie zależało mi na tym, żeby zrobić właśnie kolekcję rugos, szczególnie tych niższych rugos, które tam są troszkę dalej, po to, żeby wyłapać i uwypuklić różnice między nimi. I jak rugozy należą do tych w zasadzie takich bezproblemowych roślin, tak pamiętajcie, że pierwszy rok, pierwszy sezon jest często dla nich bardzo trudny, a szczególnie jeśli napotkają one w podłożu zbyt dużo składników pokarmowych, to po prostu potrafią się nawet nie przyjąć. Co dla wielu może być zaskoczeniem, bo przecież rugoza rośnie często na stanowiskach takich zasolonych, przy drogach, gdzieś na wydmach morskich, przy wydmach morskich i tam sobie radzi. Natomiast ten pierwszy rok, pierwszy sezon, kiedy ona dopiero rozbudowuje system korzeniowy, jest bardzo, bardzo trudny i wymagający dla nich. I tutaj też tak było. Mało tego, dość szybko niektóre odmiany straciły dekoracyjność, bo pojawiło się dużo takich właśnie żółtawo-brązowych liści. Nie mówię, że na tych odmianach Strandperle, ale na innych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. Myślę, że teraz, kiedy one już się zakorzeniły i zrobimy im takie dość mocne, może nie bardzo mocne, ale dość mocne cięcie, to w przyszłym roku bardzo ładnie powinny wystartować wiosną z gęstymi, pięknymi, zielonymi, zdrowymi liśćmi. Zobaczymy, czy tak będzie. Na dzisiaj to tyle. W pierwszym pomyśle chciałem Wam więcej opowiadać o poszczególnych odmianach, ale stwierdziłem, że poczekamy sobie do przyszłego roku i wtedy zrobimy serię filmów porównujących te wszystkie odmiany o różnych porach roku, w różnej fazie kwitnienia. Będziemy obserwować i kwiaty, i zdrowotność, i terminy kwitnienia, i pokrój. Wiele, wiele bardzo rzeczy. Tutaj stoję teraz, żegnam się z Wami takim pięknym, słonecznym kwiatem Meteora, bardzo pełnym, a obok Meteora rośnie mango o bardzo podobnych kwiatach, troszeczkę innej budowie i właśnie na tym mi zależy, żeby pokazywać te różnice. Czym te odmiany się różnią tak naprawdę. I tak jak mówiłem, dajcie w komentarzach znać, czy chcecie, żebyśmy nakręcili film tutaj, jak przygotowujemy te rośliny do zimowania. Do zobaczenia w następnym filmie.